O ile rozumiem, poza lenistwem, bo wam się nie chciało robić roboty głupiego i przepisywać tych formsów, to na czym polega ten wasz pomysł, że do tej pory nikomu na świecie się nie udało wymyśleć takiego automatycznego przepisywania? Ja może powiem od strony producenta, jak to wygląda, bo kiedy po raz pierwszy koledzy skontaktowali się ze mną, żebym zbadał, będąc wewnątrz Oracle'a, jak to wygląda na świecie, no to w pierwszym odruchu oczywiście kilkanaście takich firm się pojawiło na świecie i bardzo szybko zniknęło. Bo sam pomysł jest świetny, więc sam pomysł przedstawić, przejść z tym nawet do Oracle'a jest stosunkowo prosto. I potem trzeba ten pomysł zrealizować, w szczególności to, co Przemek powiedział, znaleźć pierwszego klienta i przeprowadzić go przez cały ten proces. Okazało się po moich bardzo drobiazgowych poszukiwaniach, że takich firm, które miały taki pomysł, było kilkanaście już. Jedna z ostatnich, nawet jeszcze chyba strona internetowa wisi, niemiecka firma, która po skontaktowaniu się mówi, że okej, to zrobimy coś takiego, tylko właśnie bądźcie naszym pierwszym klientem. Więc sam ten pomysł jest. Tak samo jak pomysł na Long Island Iced Tea, zmiana na blockchaina, no my to zrobimy tego blockchaina, jak zagłosujecie swoimi pieniędzmi, dacie nam projekt, to my zrobimy blockchaina. Podobnie z automatyczną migracją. Były firmy, o których się dowiedziałem, które pod sztandarem migracji formsów zmieniały tylko frontend. Czyli pewnie to, co Komarch też zrobił w pewnym momencie, udostępniając warstwę backendu przez webową warstwę na świat. Więc były takie firmy. I tak to wyglądało. Dlaczego nikt tego nie zrobił wcześniej? Moja osobista perspektywa na ten temat jest taka, że no, po prostu chłopaki mieli trochę szczęścia z tą Toyotą. Dużo szczęścia z Robertem, że się taki leń trafił, który jakby no to właśnie, moim zdaniem zrobił w ten nikt sposób. nie był dość leniwy, tak? Taki Nikt nie był tak Tesla. leniwy jak Robert, tak? Taki Tesla. I ja też w pierwszym jakby odruchu spotkałem się w swojej organizacji w Oracle'u z takim nastawieniem, nie, to pewnie kolejna z tych firm, co tak mają taki pomysł, to już takich pomysłów tu było 15, daj sobie z nimi spokój, nie? Ale mają klienta, oj tam pewnie przepisali. Także ja im bardzo patrzę na ręce, bo... Nikt nie wierzył, tak, że to, co zrobiliśmy, to było w dużej części automatyczne, bo to nieprawda jest tak, że tam jest czysty automat, tak? Tam jest mnóstwo pracy eksperckiej, tak? Natomiast ta najważniejsza praca, właśnie ta najżmudniejsza, tak? Ta, która właśnie została zmotywowana tym lenistwem, jest robiona automatycznie, tak? Więc tak jak mówię, nikt nie był dość leniwy, nikt nie był tak leniwy jak Robert, żeby zautomatyzować ten najbardziej żmudną część tego, co było do zrobienia. Ja ze swojej strony jeszcze uzupełnię to wszystko o bardzo ważny aspekt, o którym mówiłem na swojej prezentacji. To jest to, że my też patrzyliśmy na inne firmy, ale one dawały nam takie rozwiązania, które tak, działały, ale nie dawały nam możliwości dalszego rozwoju w oparciu o nową technologię. Nieważne, jaka by to była. Mieliśmy kiedyś kontakt z firmą, która pokazywała nam bardzo skuteczny sposób na migrację formsów do technologii .NET-owej. Tylko że ten kod nie nadawał się do utrzymania w .NET-cie i nadal trzeba było dewelopować w formsach, co owszem rozwiązywało nam problem technologiczny, ale nie rozwiązywało nam tego problemu z pozyskaniem osób, które potrafią to rozwijać. No, ale właśnie to dla mnie to potwierdza to lenistwo, o którym mówię, bo motywacją Roberta, dlaczego on chce zrobić te reformsy w taki sposób, jaki je zrobił, było to, że on nie chce się zajmować tymi skonwertowanymi systemami. On chce dać ludziom narzędzie i niech oni się dalej tym martwią, a on tego nie chce robić, bo jest na to zbyt leniwy. Naprawdę wiele razy rozmawialiśmy na ten temat i słyszeliśmy te słowa z jego ust i moim zdaniem to jest prawdziwa, jedna z prawdziwych odpowiedzi, bo oczywiście wszystkie odpowiedzi kolegów też są prawdziwe.